Panowie z PiS-u zastanawiają się, co się stało. Byli przekonani, że w Polsce nikt nie lubi sędziów, więc pod pretekstem szczucia na sędziów będą mogli zagarnąć jeszcze więcej władzy. I nagle niespodzianka. W setkach miast w Polsce, w małych miasteczkach, nie tylko w Warszawie, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Gdańsku, ale w Złotymstoku, w Sanoku, w Elblągu, w Toruniu i w Brodnicy. Ludzie wychodzą na ulicę, żeby powiedzieć nie. Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Wychodzimy na ulicę, bo świetnie wiemy, że tu chodzi o coś nawet ważniejszego niż niezawisłość sądów. Chodzi o wolne, uczciwe wybory. Jeżeli Zbigniew Ziobro położył łapę na Sądzie Najwyższym, to już nigdy nie będziemy mogli być pewni, że wybory były uczciwe. To Sąd Najwyższy orzeka o tym, że wybory są ważne. To Sąd Najwyższy rozpatruje protesty wyborcze. Nie możemy oddać Sądu Najwyższego w ręce polityka. Żadnego polityka. Ani z Platformy, ani z PiS-u, ani z partii Razem. Sąd Najwyższy musi być niezawisły. Musi być poza wszelkim podejrzeniem politycznych wpływów. Ale przede wszystkim Sąd Najwyższy nigdy nie może trafić w łapy Zbigniewa Ziobry. Ale jesteśmy też tutaj dlatego, panowie z Prawa i Sprawiedliwości, że przegięliście. Po prostu przegięliście. Krzyczenie do posłów opozycji zamknąć mordy w Sejmie to jest skandal. Przepychanie ustaw, kluczowych ustaw dla polskiego porządku konstytucyjnego pod osłoną nocy, ze złamaniem regulaminu Sejmu, grożąc przemocą, to jest hańba! I te setki tysięcy ludzi, którzy w ciągu ostatniego tygodnia wychodzą na ulice polskich miast i miasteczek, którzy zaczynają wychodzić także we wsiach, zbierać się we wsiach i w tych wsiach zbierać się wieczorami i zapalać tam światła w obronie niezawisłości sądów, wychodzą tam także dlatego, żeby powiedzieć, że nie ma zgody na takie metody! Nie ma zgody na takie metody! Nie ma zgody na... Stoimy dzisiaj tutaj, bo przyszliśmy do prezydenta Dudy, żeby powiedzieć, że domagamy się weta. Prezydent ma obowiązek zawetować te ustawy. Jeżeli tego nie zrobi, ośmieszy swój urząd i postawi znak zapytania koło tego, czy wybory, które odbędą się w przyszłości, będą uczciwe. Dlatego stoimy tutaj i krzyczymy: chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Tak, to jest prawda, że polskie sądy wymagają zmian, że trzeba pomóc tym, którzy są słabsi, żeby ich pozycja w sądach stała się w końcu silniejsza, że sądy muszą być mniej zbiurokratyzowane, że trzeba więcej asystentów, tak żeby sędziowie nie byli przepracowani. Ale żadnej z tych spraw, żadnych z tych problemów, które leżą u źródeł patologii polskiego sądownictwa, te ustawy nie rozwiązują. Dlatego domagamy się weta. A jeśli pan prezydent chce udowodnić, że zależy mu na reformie polskich sądów, to niech zawetuje te ustawy i rozpocznie pod auspicjami Urzędu Prezydenta debatę o naprawie sądownictwa, ale poważną, a nie robioną pod osłoną nocy rękami Zbigniewa Ziobry, cynicznie, tylko po to, żeby chwycić jeszcze więcej władzy. Jeśli ktokolwiek na Nowogrodzkiej ma co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to niech będzie jasne. Nie oddamy wolnych wyborów! Nie oddamy wolnych wyborów! Nie oddamy!